nazywa się to miejsce? Poeta milczał. Sznur napiął się, boleśnie wykręcił ręce, stopy straciły kontakt z ziemią. Jaskier zawył. Urywanie i krótko, bo czarodziejski pierścień Riensa natychmiast go zakneblował. Wyżej, wyżej. Riens oparł ręce o biodra. Wiesz, Jaskier, mógłbym magicznie wysądować ci mózg, ale to wyczerpujące. Poza tym lubię patrzeć, jak oczy z bólu wyłażą z orbit, a ty i tak powiesz. Jaskier wiedział, że powie. Powróz przytwierdzony do jego kostek napiął się, napełniony wapnem ceber ze zgrzytem przesunął się po klepisku. Panie! Powiedział nagle drugi drab, zasłaniając latarnię opończą i wyglądając przez szparę w drzwiach chlewika. Ktoś tu idzie! Jakaś dziewka chyba! Wiecie, co robić? Syknął Riens. Zgaś latarnię. Śmierdzący puścił linę. Jaskier zwalił się bezwładnie na ziemię, ale także widział, jak ten od latarni staje przy drzwiczkach, a śmierdzący z długim nożem w ręku czai się z drugiej strony. Przez szpary w deskach przeświecały światła zamtuza. Poeta słyszał dobiegające stamtąd gwar i śpiewy. Drzwi chlewa skrzypnęły i otwarły się. Stanęła w nich niewysoka postać owinięta płaszczem, w okrągłej, ciasno przylegającej do głowy czapeczce. Po chwili wahania niewiasta przekroczyła próg. Śmierdzący przypadł do niej, z rozmachem ciął nożem i zwalił się na klęczki, bo nóż nie napotkał oporu. Przeszedł przez gardło postaci jak przez kłąb dymu, bo postać faktycznie była kłębem dymu, który już zaczynał się rozwiewać. Ale nim zdążył się rozwiać, do chlewa wpadła druga postać, niewyraźna, ciemna i zwinna jak łasica. Jaskier zobaczył, jak ciskając płaszczem w tego od latarni, przeskoczyła nad śmierdzącym. Widział, jak coś błysnęło w jej dłoni, usłyszał, jak śmierdzący zakrztusił się i dziko zarzęził. Drugi drab wymotał się z płaszcza, skoczył, zamachnął się nożem. Z dłoni ciemnej postaci wystrzeliła z sykiem ognista błyskawica. Z upiornym trzaskiem rozlała się, jak płonąca oliwa po twarzy i piersi draba. Drab wrzasnął przeraźliwie, chleb wypełnił obrzydliwy odór palonego mięsa. Wtedy zaatakował Riens. Czar, który rzucił, rozjaśnił ciemność niebieskim blaskiem. Jaskier zobaczył smukłą kobietę w męskim stroju, dziwnie gestykulującą oboma rękami. Zobaczył ją na sekundę, bo niebieska poświata znikła raptownie wśród huku i oślepiającego błysku. A Riens z rykiem wściekłości poleciał do tyłu, runął na drewniane przegrody, łamiąc je z trzaskiem. Kobieta w męskim stroju skoczyła za nim, w jej dłoni zamigotał sztylet. Chleb ponownie wypełnił się blaskiem. Tym razem złotym, bijącym ze świetlistego owalu, który nagle pojawił się w powietrzu. Jaskier zobaczył, jak Riens zrywa się z klepiska i skacze w owal, niknąc momentalnie. Owal stracił blask, ale nim zgasł całkowicie, kobieta zdążyła dobiec i krzyknąć niezrozumiale, wyciągając rękę. Coś zatrzeszczało i zaszumiało, a gasnący owal zagotował się na moment huczącym ogniem. Z oddali, z bardzo daleka, do uszu Jaskra dobiegł niewyraźny dźwięk. Głos bardzo przypominający wrzask bólu. Owal zgasł zupełnie. W chlewie znowu zapanowała ciemność. Poeta poczuł, że znika siła kneblująca mu usta. Na pomoc! Zawył. Ratunku! Nie drzyj się, Jaskier! Powiedziała kobieta, klękając obok i rozcinając mu więzy motylkowym sztyletem Riensa. Yennefer? To ty? Nie będziesz chyba twierdził, że zapomniałeś, jak wyglądam. A i mój głos nie jest chyba obcy twemu muzykalnemu uchu. Możesz wstać? Nie połamali ci kości? Jaskier podniósł się z trudem, zastękał, roztarł obolałe ramiona. Co z nimi? Wskazał na leżące na klepisku ciała. Sprawdźmy. Czarodziejka szczęknęła zamykanym sztyletem. Jeden powinien żyć. Miałabym do niego kilka pytań. Ten Trubadur stanął nad śmierdzącym. chyba żyje. Nie sądzę. Stwierdziła beznamiętnie Yennefer. Temu przecięłam tchawicę i tętnicę szyjną. Może coś w nim jeszcze szumi, ale już niedługo poszumi. Jaskier wzdrygnął się. Poderżnęłaś mu gardło? Gdybym z wrodzonej ostrożności nie wysłała przodem iluzji, to ja bym tu leżała. Obejrzyjmy tego drugiego. Psia krew. Popatrz, taki kawał chłopa nie wytrzymał. Szkoda, szkoda.
Również nie żyje? Nie wytrzymał szoku? Troszkę za mocno go podsmażyłam. Haha, spójrz, nawet zęby się przywęgliły. Co z tobą, Jaskier? Będziesz żygał? Będę. Odrzekł niewyraźnie poeta, zginając się i opierając czołem o ścianę chlewa. To wszystko? Czarodziejka odstawiła kubek, sięgnęła po rożen z kurczakami. Niczego nie zełgałeś? Niczego nie pominąłeś? Niczego poza podziękowaniem. Dziękuję ci, Yennefer. Spojrzała mu w oczy, lekko kiwnęła głową. Jej czarne, lśniące loki zafalowały, kaskadą spłynęły z ramienia. Zsunęła pieczonego kurczaka na drewniany talerz i zaczęła go zręcznie rozdzielać. Posługiwała się nożem i widelcem. Jaskier znał do tej pory tylko jedną osobę, potrafiącą równie zręcznie jeść kurczaka nożem i widelcem. Teraz wiedział już, gdzie i od kogo Geralt się tego nauczył. Pomyślał. Nie dziwota. Mieszkał z nią przez rok w jej domu w Wengerbergu. Zanim od niej zwiał, wpoiła mu niejedno dziwactwo. Ściągnął z rożna drugiego kurczaka, bez namysłu udarł utko i zaczął ogryzać, demonstracyjnie trzymając oburącz. Skąd wiedziałaś? Spytał. W jaki sposób udało ci się przyjść mi w porę z odsieczą? Byłam pod Bleoberisem w czasie twojego występu. Nie widziałem cię. Nie chciałam być widziana. Później pojechałam za tobą do miasteczka. Czekałam tu w oberży. Nie wypadało mi przecież iść tam, dokąd ty się udałeś, do owego przybytku wątpliwej rozkoszy, a niewątpliwej rzeżączki. Wreszcie jednak zniecierpliwiłam się. Krążyłam po podwórku, gdy wydało mi się, że słyszę głosy dobiegające z chlewika. Wyczuliłam słuch, a wówczas okazało się, że to wcale nie jakiś sodomita, jak początkowo sądziłam, lecz ty. Hola, gospodarzu, jeszcze wina, jeśli łaska. Służę, wielmożna pani, już lecę. Tego samego, co poprzednio, bardzo proszę, ale tym razem bez wody. Wodę toleruję tylko w łaźni. W winie jest mi wstrętna. Służę. Yennefer odsunęła talerz. Na kurczaku, jak zauważył Jaskier, zostało jeszcze dość mięsa na śniadanie dla karczmarza i jego rodziny. Nóż i widelec były bez wątpienia eleganckie i wytworne, ale mało wydajne, Dziękuję ci powtórzył. za ocalenie. Ten przeklętnik Riens nie zostawiłby mnie przy życiu. Wydusiłby ze mnie wszystko i zarżnął jak barana. Też tak sądzę. Nalała wina sobie i jemu, uniosła kubek. Wypijmy tedy za twoje ocalone zdrowie, Jaskier. Za twoje, Yennefer. Odsalutował. Za zdrowie, o które będę się od dzisiaj modlił, ilekroć trafi się okazja. Jestem twoim dłużnikiem, piękna pani. Spłacę ten dług w moich pieśniach. Obalę w nich mit, jakoby czarodzieje nie czuli byli na cudzą krzywdę, jakoby nie kwapili się nieść pomoc postronnym, biednym, nieszczęśliwym śmiertelnikom. Cóż, Uśmiechnęła się, mrużąc lekko piękne, fiołkowe oczy. mit ma swe uzasadnienie. Nie powstał bez przyczyny. Ale ty nie jesteś postronny, Jaskier. Znam cię przecież i lubię. Doprawdy? Poeta również się uśmiechnął. Jak do tej pory zręcznie to ukrywałaś. Spotkałem się nawet z opinią, że nie cierpisz mnie. Cytuję, niczym morowej zarazy. Kiedyś tak było. Czarodziejka spoważniała nagle. Potem zmieniłam poglądy. Potem byłam ci wdzięczna. No za co, jeśli wolno spytać? Mniejsza z tym. Powiedziała, bawiąc się pustym kubkiem. Wróćmy do poważniejszych pytań. Do tych, które zadawano ci w chlewie, wyłamując przy tym ręce ze stawów. Jak to było naprawdę, Jaskier? Rzeczywiście nie widziałeś Geralta od czasu waszej ucieczki z nad Jarugi? Naprawdę nie wiedziałeś o tym, że po zakończeniu wojny wrócił na południe? Że był ciężko ranny? Tak ciężko, że rozeszły się nawet pogłoski o jego śmierci? O niczym nie wiedziałeś? Nie wiedziałem.
Przez długi czas bawiłem w Pont Vanis na dworze Esterada Tysena, a potem u Niedamira w Hemkfors. Nie wiedziałeś? Czarodziejka pokiwała głową, rozpięła kaftanik. Na jej szyi, na czarnej jak samitce, zalśniła wysadzana brylantami gwiazda z obsydianu. Nie wiedziałeś o tym, że po wykurowaniu się z ran Geralt pojechał na Zarzecze? Nie domyślasz się, kogo tam szukał? Tego się domyślam. Ale czy znalazł? Nie wiem. Nie wiesz. Powtórzyła. Ty, który zwykle wiesz o wszystkim i o wszystkim śpiewasz. Nawet o sprawach tak intymnych jak czyjeś uczucia. Byłam pod Bleoberisem, posłuchałam twoich ballad, Jaskier. Ładnych kilka zwrotek poświęciłeś mojej osobie. Poezja Burknął, patrząc na kurczaka. ma swoje prawa. Nikt nie powinien czuć się urażony. Włosy jak skrzydło kruka, niby nocna burza, Zacytowała Yennefer z przesadną emfazą. a w oczach fioletowe drzemią błyskawice. Czy tak to szło? Taką cię zapamiętałem. Uśmiechnął się lekko poeta. Ktokolwiek chciałby twierdzić, że to skłamany opis, niechaj pierwszy rzuci we mnie kamieniem. Nie wiem tylko, Czarodziejka zacisnęła usta. kto upoważnił cię do opisywania moich organów wewnętrznych. Jak to było? Serce jej niczym klejnot, co szyję jej zdobi. Twarde jest niby diament, jak diament nieczułe, bardziej niźli obsydian ostre, kaleczące. Sam to wymyśliłeś? Jej wargi drgnęły, skrzywiły się. A może nasłuchałeś się czyichś zwierzeń i żalów? Jaskier chrząknął, odbiegł od niebezpiecznego tematu. Powiedz mi, Yennefer, kiedy ty ostatni raz widziałaś Geralta? Dawno. Po wojnie? Po wojnie... Głos Yennefer zmienił się nieznacznie. Nie, po wojnie go nie widziałam. Przez dłuższy czas nie widziałam nikogo. No ale... Do rzeczy, poeto. Jestem lekko zdziwiona faktem, że o niczym nie wiesz i o niczym nie słyszałeś, a pomimo to ktoś właśnie ciebie wyciąga na belce, chcąc zdobyć informacje. Nie jesteś tym zaniepokojony? Jestem. Posłuchaj mnie. Powiedziała ostro, stuknąwszy kubkiem o stół. Posłuchaj uważnie. Wykreśl tę balladę z twego repertuaru. Nie śpiewaj jej. Mówisz o... Wiesz doskonale, o czym mówię. Śpiewaj o wojnie z Nilfgaardem. Śpiewaj o Geralcie i o mnie. Ani nam tym zaszkodzisz, ani pomożesz, ani niczego nie poprawisz, ani nie pogorszysz. Ale o lwiątku z Cintry nie śpiewaj. Rozejrzała się, sprawdzając, czy któryś z nielicznych o tej porze gości zajazdu nie przysłuchuje się. Odczekała, aż sprzątająca dziewka odejdzie do kuchni. Staraj się też unikać spotkań sam na sam z ludźmi, których nie znasz. Powiedziała cicho. Z takimi, którzy zapominają na wstępie pozdrowić cię od wspólnych znajomych. Rozumiesz? Spojrzał na nią zaskoczony. Yennefer uśmiechnęła się. Pozdrowienia od Dijkstry, Jaskier. Teraz Bard płochliwie rozejrzał się dookoła. Jego zdumienie musiało być wyraźne, a mina zabawna, bo czarodziejka pozwoliła sobie na dość szyderczy grymas. Przy okazji, Szepnęła, przechylając się przez stół. Dijkstra prosi o raport. Wracasz z Werden, a Dijkstra ciekawi, o czym to mówi się na dworze króla Erwyla. Prosiłby ci przekazać, że tym razem raport ma być rzeczowy, szczegółowy i pod żadnym pozorem wierszowany. Prozą, Jaskier, prozą. Poeta przełknął ślinę. Kiwnął głową, milczał, zastanawiając się nad pytaniem, ale czarodziejka uprzedziła je. Nadchodzą trudne czasy. Powiedziała cicho. Trudne i niebezpieczne. Nadchodzi czas zmian. Przykro byłoby starzeć się w przekonaniu, że nie uczyniło się niczego, by zmiany, które nadchodzą, były zmianami na lepsze. Prawda? Przytaknął skinieniem głowy, odchrząknął. Yennefer, Słucham cię, poeto. tam ci w chlewie
Chciałoby się wiedzieć, kim byli, czego chcieli, kto ich nasłał. Zabiłaś obu, ale przecież plotka głosi, że potraficie wyciągać informacje nawet z nieboszczyków. A tego, że nekromancja zakazana jest edyktem kapituły, plotka nie głosi? Daj spokój, Jaskier. Te zbiry i tak zapewne nie wiedziały wiele. Ten, który uciekł... Z nim jest inna sprawa. Riens. On był czarodziejem, prawda? Tak, ale niezbyt wprawnym. Uciekł ci jednak. Widziałem, jakim sposobem. Teleportował się, czyż nie tak? Czy to o czymś nie świadczy? Owszem, świadczy. O tym, że ktoś mu pomógł. Ten Riens nie miał ani dość czasu, ani dość sił, by otworzyć owalny portal zawieszony w powietrzu. Taki teleport to nie w kij dmuchał. Jasnym jest, że ktoś inny go otworzył. Ktoś nieporównanie mocniejszy. Dlatego bałam się go ścigać, nie wiedząc, gdzie wyląduje. Ale posłałam w ślad za nim dość wysoką temperaturę. Będzie potrzebował wielu zaklęć i eliksirów skutecznych przeciw poparzeniom. A i tak na jakiś czas będzie naznaczony. Może cię zainteresuje, że to był Nilfgaardczyk. Tak myślisz? Yennefer wyprostowała się. Szybkim ruchem wyjęła z kieszeni motylkowy sztylet, obróciła go w dłoni. Nilfgaardzkie noże nosi teraz wiele osób. Są wygodne i poręczne, można je ukryć nawet za dekoltem. Nie w nożu rzecz. Wypytując mnie, użył określeń bitwa o Cintrę, zdobywanie miasta, czy coś w tym duchu. Nigdy nie słyszałem, by ktoś tak nazywał te wydarzenia. Dla nas to zawsze była rzeź. Rzeź Cintry. Nikt nie mówi inaczej. Czarodziejka uniosła dłoń, przyjrzała się paznokciom. Sprytnie, Jaskier. Masz czułe ucho. Skrzywienie zawodowe. Ciekawe, który zawód masz na myśli? Uśmiechnęła się zalotnie. Ale dziękuję ci za tę informację. Była cenna. Niech to będzie Odpowiedział uśmiechem. mój wkład w zmiany na lepsze. Powiedz mi, Yennefer, dlaczego Nilfgaard tak interesuje się Geraltem i dziewczynką z Cintry? Nie pchaj w to nosa. Spoważniała nagle. Mówiłam, masz zapomnieć, że kiedykolwiek słyszałeś o wnuczce Kalante. Owszem, mówiłaś. Ale ja nie szukam tematu do ballady. Czego więc u diabła szukasz? Guza? Załóżmy... Rzekł cicho, opierając podbródek na splecionych dłoniach. Spojrzał w oczy czarodziejki. Załóżmy, że Geralt faktycznie odnalazł i uratował to dziecko. Załóżmy, że wreszcie uwierzył w siłę przeznaczenia i zabrał odnalezione dziecko z sobą. Dokąd? Riens próbował wydusić to ze mnie torturami. A ty wiesz, Yennefer, wiesz, gdzie Wiedźmin się zaszył. Wiem. I wiesz, jak tam dotrzeć? I to wiem. Nie uważasz, że należałoby go ostrzec? Uprzedzić, że jego i dziewczynki szukają ludzie pokroju tego Riensa? Pojechałbym tam, ale ja naprawdę nie wiem, gdzie to jest. To miejsce, którego nazwy wolę nie wypowiadać. Skonkluduj, Jaskier. Jeśli wiesz, gdzie Geralt jest, powinnaś jechać i ostrzec go. Jesteś mu coś winna, Yennefer. Coś cię przecież z nim łączyło. Owszem, Potwierdziła chłodno. coś mnie z nim łączyło. Dlatego trochę go znam. Nie lubiłby narzucać mu się z pomocą, a jeśli pomocy potrzebował, szukał jej u osób, do których miał zaufanie. Od tamtych wydarzeń minął ponad rok, a ja nie miałam od niego żadnych wieści. A jeżeli chodzi o dług, to jestem mu winna dokładnie tyle, ile on mnie. Nie mniej i nie więcej. Ja zatem tam pojadę. Uniósł głowę. Powiedz mi, Nie powiem. Przerwała. Jesteś spalony, Jaskier. Mogą dopaść cię znowu. Im mniej wiesz, tym lepiej. Znikaj stąd. Jedź do Redanii, do Dijkstry i Filipy Eilhart. Przyklej się do dworu Wizimira. I jeszcze raz uprzedzam. Zapomnij o lwiątku z Cintry. O Ciri. Udawaj, że nigdy nie słyszałeś tego imienia. Zrób, o co cię proszę. Nie chciałabym, by spotkało cię coś złego. Za bardzo cię lubię. Zbyt wiele ci zawdzięczam. już po raz wtóry to powiedziałaś.
Co ty mi zawdzięczasz, Yennefer? Czarodziejka odwróciła głowę. Milczała długo. Jeździłeś z nim? Powiedziała wreszcie. Dzięki tobie nie był sam. Byłeś mu przyjacielem. Byłeś z nim. Bard spuścił wzrok. Niewiele miał z tego. Mruknął. Niewiele skorzystał na tej przyjaźni. Miał z mojego powodu głównie kłopoty. Wciąż musiał wyciągać mnie z jakiejś kabały, pomagać mi. Przechyliła się przez stół, położyła mu rękę na dłoni, ścisnęła, silnie nie mówiąc słowa. W jej oczach był żal. Jedź do Redanii, Powtórzyła po chwili. do Tretogoru. Tam będziesz pod pieczą Dijkstry i Filippy. Nie próbuj odgrywać bohatera. Wplątałeś się w niebezpieczną aferę, Jaskier. Zauważyłem. Skrzywił się. Pomasował bolące ramię. Właśnie dlatego uważam, że należy ostrzec Geralta. Ty jedna wiesz, gdzie go szukać. Znasz drogę. Domniemywam, że bywałaś tam gościem. Yennefer odwróciła się. Jaskier widział, jak zacisnęła wargi, jak drgnął mięsień na jej policzku. Owszem, Powiedziała, a w jej głosie było coś nieuchwytnie dziwnego. zdarzało mi się niegdyś. Zdarzało mi się bywać tam gościem. Ale nigdy nieproszonym.